Państwa, tu Paula Klimek i rozpoczynamy KSW 103. Jesteśmy po raz trzeci w Libercu, to jest liberecka trylogia i rozpoczynamy ją naprawdę mocno, bo Józef Sztumer dokłada swoje trzecie zwycięstwo w organizacji przez spektakularny knockout w pierwszej rundzie. What a knockout in the first round. Your third, this is a trilogy in Liberec, your third victory in the organization. Your last fight also you were winning, but MMA is MMA. It all can happen. How do you feel? What do you feel right now? I feel fucking great right now. It was my first KO, so I'm fucking happy. Oh, really? Józef powiedział nam tutaj na moje pytanie, jak się czuje, że jest bardzo, bardzo szczęśliwy, nawet użył tutaj wulgaryzmu, nie przytoczę, ale to jest jego pierwszy w życiu knockout, dlatego możemy sobie wyobrazić jego entuzjazm. So, what was the plan? What was the plan for Nassim? Just fighting in the stand-up, you know, and we will see what he gonna do. Okay. That's it. And it made a success. Yeah. Zapytany o plany na walkę, przyznał nam Józef, że zależało mu na walce w stójce, a potem ferwor pojedynku pokazałby mu, co robić dalej i jak widać była to skuteczna strategia. You're 3-1 in KSW. This is your record. You're pretty 3-2, I'm sorry, yeah, but still, you're pretty successful, more wins than losses, obviously. What's for you now in KSW this year? I don't know because my contract is end, so we will see what now. Okay. But you obviously would like to fight more. Yeah, I wanna be in KSW. Okay, sure. Zapytałam o plany Józefa na przyszłość. Odparł on, że to była jego ostatnia walka na kontrakcie. Niemniej bardzo chciałby walczyć dalej dla organizacji. We wish you all the best. We wish you that you will lengthen your contract, that you will sign more with KSW and celebrate now. Celebrate in Czech. Okay, thank you. I will go to the pub. Oh yeah, sure. Cheers for you. Oh, thank you. Moi drodzy, dla Was Paula Klimek po raz trzeci z czeskiego Liberca i trwa gala KSW 103, a ze mną Jacek Sieksa-Gać, który w nie lada tarapatach, naprawdę mając troszeczkę duszę już powoli na ramieniu, zmienia bieg walki drastycznie, totalnie ku swojemu pocieszeniu. Pierwsze zwycięstwo dla KSW poprzez knockout i co za grapplingowe techniki, panie Stójkowiczu. Mogę podziękować mojemu trenerowi Bartoszowi Fabińskiemu i Kubie Zawadzkiemu, którzy poświęcili kawał czasu, żeby właśnie mnie tego nauczyć. Wiedziałem, że mój przeciwnik jest gorszy w tej płaszczyźnie, dlatego wiedziałem, że mogę się tym ratować. No i się uratowałem. Powiem szczerze, naprawdę bardzo mocno bił. Nie wiem nawet, czy mnie trafił, bo to walka, zaraz sobie przejrzę, ale czy mi się podłączył rzeczywiście raz czy dwa razy. Naprawdę ma twarde piochy, sukinsyn, ale próbowałem go ustrzelić. On ustrzelił pierwszy, więc ratowałem się tym, co umiem. No i wygrałem walkę, bardzo się cieszę. No właśnie, a jak Ci się podobało taka walka? Na pełnym ferworze to jesteśmy do tego już przyzwyczajeni z Twojej strony, ale właśnie taka bardziej chwytana, ten dosiad bardzo dobrze kontrolowany był, bo jest bardzo łatwo tak naprawdę zrzucić w MMA, kiedy macie dużo terzyzny fizycznej, kogoś zrzucić z dosiadu, ale Ty naprawdę fajnie wpinałeś haki, rozpłaszczałeś przeciwnika, dobrze to wyglądało. Bardzo dziękuję, no mogę tylko wrócić do pierwszej odpowiedzi, podziękować swoim trenerom, ale no rzeczywiście gdzieś tam zaczynam coraz lepiej czuć ten parter, lepiej się mi czuję i jeżeli, wiesz, to jest MMA, to jest wszechstronność, więc chciałem pokazać, że to też potrafię. Następne walki na pewno będą bardzo ciekawsze w moim wychowaniu, jeżeli chodzi o pewną formułę MMA. Jacek, co zmieniłeś w sobie, w swoich przygotowaniach, w swoim mentalu, porównując swój pierwszy pojedynek do dzisiejszego? Szczerze, wychodzimy dzisiaj z bardzo dużym spokojem, zaczynam współpracę jakoś w moim nieraz wywiadach z psychologiem sportowym Andrzejem Staszczukiem, z którym nawet przed tą walką się jeszcze kontaktowałem, gadaliśmy sobie luźno. Fajnie się czułem, powiem wam, wyszłem z takim spokojem w głowie, nie miałem w ogóle stresu, więc dobrze się, wiesz, odnalazłem w walce, wiedziałem co robi i wiedziałem, że zmieniał płaszczyznę z taką, bez totalnej jakby nerwówki, nie? Naprawdę fajna, polecam każdemu taką współpracę. Szef organizacji Martin Lewandowski, oglądając Twoją walkę non-stop, łapał się za głowę. Jak myślisz, co tam mu się kotłowało? No myślę, że był zaskoczony przebiegiem, ale chyba już zdążyłem przyzwyczaić, że moje walki po prostu muszą być ciekawe, no inaczej, wiesz, jak zobaczę sobie cały przebieg mojej kariery MMA, to tam nic nie wyszło poza pierwszą rundę, nie wiem, tak już jest. Jacek, odpoczywaj, celebruj, wszystkiego najlepszego. Na pewno jakiś inny torcik się też dzisiaj znajdzie. Dzisiaj jest dużo słodkości na backstage'u. Celebruj. Dziękuję bardzo całej federacji, dziękuję Tobie za wywiad. I naprawdę szacunek. Idę się cieszyć, mam urodziny. Dziękuję, gratuluję.
Jeszcze raz. Proszę Państwa, nadal trwa gala KSW 103. Znajdujemy się w czeskim Libercu i Welison Paiva po raz drugi zachwyca nas swoją stójką, niezwykle skuteczną. Nie daje się rozkręcić swojemu przeciwnikowi, tym razem Dawidowi Śmiałowskiemu, i zgarnia już drugie zwycięstwo w organizacji. Serdecznie gratuluję, Welison. Imponujesz nam tym, jak lekko poruszasz się w klatce i jak skuteczna jest Twoja stójka. Czemu zawdzięczasz taki poziom? Então, você impressionou a gente muito com a leveza do seu striking, né? E você acha que esse nível que você tem é resultado de quê exatamente? Ah, sem dúvidas, é de um cara muito esforçado. Eu treino todos os dias para isso, eu faço isso todos os dias em casa. Então, isso não é nada de diferente para mim. Até hoje na minha carreira eu nunca encontrei um strike que me parasse e tenho certeza que vou fazer história no KSW. Eu sou o striker mais pesado da categoria. Przede wszystkim no to jest efekt mojej bardzo ciężkiej pracy. Ja codziennie szlifuję te umiejętności, żeby tak to wyglądało i najlepiej się czuję właśnie w walce, która przebiega właśnie w ten sposób. Do tej pory nie spotkałem na swojej drodze jeszcze strikera Stójkowicza, który byłby w stanie mnie powstrzymać. No i myślę, że planuję, żeby pewnego dnia posięgnąć po to najwyższe trofeum. Właściwie mam pewność, że po to trofeum sięgnę. Będziemy oczywiście Ciebie obserwować. Dwa mocne obalenia z wyniesieniem. Czy przestraszył Cię wtedy królik? I moment, kiedy kontrolował Ciebie w parterze. Czy bałeś się tego, czy wiedziałeś, że podniesiesz walkę? Então, teve aquele momento que você escorregou e ele conseguiu colocar duas quedas, né? Ele te levantou e depois ele te controlou um chão por um pouquinho. Você sentiu algum tipo de medo nesse momento ou você estava se sentindo seguro? Apesar de eu estar numa posição que favorecia meu oponente, eu estava muito seguro e no final eu quase ia raspando ele, mas quando ele me deu brecha, eu voltei para cima, eu vi que a luta estava ganha em cima e também vi no olho dele que ele estava com medo do meu strike e por isso ele estava recuando muito. E como vocês viram, eu gosto de dar o show, eu gosto de chamar o cara pra cima, gosto de levantar a galera. I esse é o verdadeiro mão de pedra. No nawet w tych momentach, w których teoretycznie znajdowałem się w pozycji, która była bardziej korzystna dla mojego przeciwnika, nie czułem specjalnie z jego strony żadnego zagrożenia i kiedy tylko się pojawiła taka okazja, to wstałem, żebyśmy znowu wrócili właśnie do stójki, dlatego że widziałem w jego oczach, że on się bardzo boi moich ciosów, bardzo się wycofywał przed moimi ciosami, przed moją stójką. No i jakby mam nadzieję, że po tej walce widzicie przede wszystkim, że jestem takim zawodnikiem, który robić show dla publiki. Bardzo często go tam prowokowałem do tego, żeby się ze mną wymieniał ciosami. No i mam nadzieję, że też widzicie, dlaczego nazywają mnie Mão de Pedra, czyli ręce z kamienia. Dokładnie. Ostatnie pytanie ode mnie. Widać, że kochasz robić to, co robisz, że sprawia Ci to wielką przyjemność i satysfakcję, kiedy prowadzisz taki dialog emocjonalny ze swoim przeciwnikiem, wręcz komplementujesz jego udane akcje, kiedy gdzieś tam Cię złapie. Skąd taka nonszalancja, bo to nie jest częste, widać to w klatce, trzeba być niezwykle pewnym siebie. Deu pra ver que você está se sentindo muito confortável fazendo esse diálogo emocional com o seu adversário. Tipo, quando ele consegue te acertar, você até cumprimenta, elogia ele, né? E ela acha que esse tipo de atitude dentro da luta para fazer isso você precisa de ter muita confiança, né? O que você acha sobre isso? Sem dúvidas, eu faço isso para desequilibrar um pouco meu atleta, meu oponente. Quando ele acha que ele está em vantagem de mim, eu mostro para ele que aquilo não foi nada, que não me abalou. E eu acho que toda a República Tcheca viu hoje, pelas algumas mãos que ele me acertou, eu cumprimentei ele, disse boa, mas não me afetou. E quando eu ia para cima dele, ele recuava muito e dava para perceber que os meus golpes eram muito mais potentes que o deles. No, to jest taka troszeczkę strategia psychologiczna. Ja to robię w taki sposób, znaczy chwalę mojego przeciwnika, żeby on się poczuł tak troszeczkę pewniej, no bo wtedy jest bardziej narażony na moje ciosy i myślę, że wszyscy tutaj widzieli, że właśnie to była swego rodzaju taka gra psychologiczna, ponieważ kiedy jemu się udało mnie trafić, no to ja go chwaliłem za to, ale w momencie, kiedy ja go trafiałem, to on się to coraz bardziej wycofywał, więc no myślę, że w tej wojnie psychologicznej to ja byłem na górze. Serdecznie gratuluję celu.
celebruj. Parabéns e agora vai comemorar sua vitória. Com certeza, eu vou comemorar minha segunda vitória no KSW e KSW, como na primeira vez, já estou pronto para a próxima. Eu vim para marcar, vim para deixar a história feita. Podem me chamar novamente. Chama. Siamo. Bardzo dziękuję za twoje słowa. Myślę, że po raz kolejny wszyscy widzieli, do czego jestem zdolny. Tak jak mówiłem po pierwszej walce, ja już jestem gotowy na kolejną, także jeżeli tylko KSW będzie chciało, wyznaczy mi kolejnego przeciwnika, to jestem gotowy. Jedziemy, Szama. Proszę Państwa, z tej strony Paulina Klimek, jesteśmy w Libercu, po raz trzeci trwa gala KSW 103, a ze mną Aleks Poliszczuk, który wraca na zwycięskie tory, które już zna w organizacji, ale teraz chyba chce być rozpędzony i nie tracić już, nie mieć żadnych wypadków przy pracy, jak to było ostatnio. Gratulujemy, Twoja technika, którą już widzieliśmy, bardzo mocna, ale dopieszczona bardzo inteligentnym i grzecznym słuchaniem narożnika i jest postęp, jest wspaniale, gratuluję. Dziękuję bardzo. No co mogę powiedzieć? Dużo pracy, dużo zmian dla tego zwycięstwa, więc zostawiłem całe swoje życie w Trójmieście, swoich ziomków, totalnie wszystko, bo zapłaciłem tej z przegranej walką. Przeprowadziłem się do jednego z najlepszych klubów berserkerów i tam się mi podoba. Tam jest naprawdę mega klimat. Mam porównania, bo pojeździłem po dużo treningów i tam jest naprawdę dobry poziom, wysoki poziom. Także mam nadzieję, że będę tam trenować i nadal wygrywać. No mówisz, że teraz zacząłeś mieszać swoje płaszczyzny, ale tak naprawdę wygrałeś przez coś, o czym już wiedzieliśmy, że jesteś dobry, że umiesz urywać te ręce. Powiedz mi, jak się Tobie współpracuje z Michałem Materlą, jak się Tobie współpracuje w łączeniu technik, w układaniu tej strategii? Czy to jest dużo nowości, czy tylko szlifujecie? Coś, czego brakowało? Nie, no to nic nowego, nie, bo jak masz te techniki przerobione, już masz to w sobie i jak jakiś czas tych po prostu nie przepracujesz, to zapominasz o nich, nie? Ciało zapomina i to źle się wychodzi, nie? Jak widzieliśmy w mojej tej przegranej walce, że nic nie robiłem w tym parterze, nie mogłem obronić się od tego Bruno. No i co? Zacząłem to wszystko drillować, powtarzać i widzimy, że to wraca szybko, nie? No dobrze, to jaki masz teraz pomysł i plan na siebie, Ciebie i KSW w tym roku? Bo chyba nie masz żadnych kontuzji, nic Ci nie dolega. Nic się nie dolega, wszystko jest dobrze. Mam nadzieję, że zawalczę w tym roku jeszcze jak najwięcej. Chciałbym z 3 razy na pewno. Jest w bardzo fajnym wieku, chcę to wykorzystać na maksa. Najlepszy mój wiek w życiu, nie? Ja bym chciałby teraz z Zuricho jak najszybciej, ile się to można, nie? No, ja jestem gotowy i już za miesiąc będę gotowy. Dobrze. Ostatnie pytanie ode mnie, może najmniej komfortowe z tych wszystkich, ale myślę, że warto dopytać o to, skąd ten apel do naszego kraju, do Polski, do naszego wspólnego. Czy spotkały Cię tu jakieś nieprzyjemności, czy jakby co powodowało, że zdecydowałeś się taką wiadomość do ludzi przesłać? Ogólnie do Polsce? No tak, żeby Ciebie przyjąć. Aha, no ja ogólnie teraz mam rodzinę, urodziła się mi tu córka i dzięki. I ja chcę tutaj puścić korzenie swoje, nie? Chcę tutaj już mieszkać. Mi tutaj ludzie są bardzo przyjemnie i ja się nadaję z nimi tutaj, nie? Ja chciałem by tutaj mieszkać i nie chcę tego podziału, że jestem skąd, ja chcę być tutaj jak u siebie w domu, nie? Wspaniale, Aleks. W takim razie pasmo sukcesów. Wracasz na zwycięskie tory, zostajesz ojcem i klimatyzujesz się tutaj i w Szczecinie, i ogólnie w Polsce. Oby tak dalej. Gratuluję. Dziękuję bardzo, oby tak dalej. Pozdrawiam. Ślicznie. Proszę Państwa, z tej strony Paulina Klimek. Prosimy. To będzie ciekawy dodatek. Tak jest, z nami był właściciel organizacji Martin Lewandowski, a my nadal jesteśmy na gali XTB KSW 103 i ze mną jest Hercules Henry Fadipe, który na 2 tygodnie przed swoim pojedynkiem wkracza jako zastępstwo i rozprawia się w bardzo dobrej i ciekawej walce, odnosząc triumf. Two weeks short notice, something spectacular. First cutting the weight and then 3 rounds, full distance, but you were the victorious one. Congrats on that. How would you comment? Thank you very much. I don't know what the hell these young boys are eating, but this dude made me dig deep for that one. He made me dig deep. Usually, like, I don't mind the short notice fights, but now, like I said, I don't know what the hell they're eating, but this guy
he put me through the paces. I'm just glad I came out with the victory. Zapytana o pierwsze emocje i uczucia Henry'ego po tym zwycięstwie, powiedział, że nie wie tak naprawdę, co to było, ale sprawiło, że musiał naprawdę wytężyć swoje siły te 2 tygodnie. Mocno odczuł, zazwyczaj nie boi się takich walk na zastępstwo na krótki okres, ale tym razem to było coś innego. Tell me now about the fight itself. Was there any aspect of the fight that somehow surprised you? Yeah, the amount of times I hit him and he didn't die. I hit him so many times, my hand hurts, but he just kept coming. Like I said, I don't know what the hell these boys are eating. Like back in the day, I'd attack a few 5 other shots and the guys would be down. But he just kept coming, kept coming. Like I said, he made me dig deep for this one, but you know, like I said, I'm glad I got the victory. Zapytany o to, co zaskoczyło go w walce, Henry odpowiedział, że nie wie, z czego zbudowany jest i co je jego przeciwnik, ale naprawdę postawił bardzo mocne warunki, ponieważ on go bił, ręce go bolą, jest cały poobijany, niemniej nie cofał się, szedł do przodu i naprawdę jeszcze nie spotykał się aż z takim oporem. Right, it's another win for KSW. You have ones on your account already. So what's your idea for you in this organization for this year maybe? You know, whatever KSW have planned for me, you know, I'm up for the fight. I'm up for whatever. I'm ready to go. Next couple of months, I'm ready to go. Whoever they want to give me. Another thing, Pitbull. This is mine. Don't be giving my shit to other people. You know, he came out wearing my jersey. Like, you know, it was like, what was going on? Maybe it was an insult. Maybe I don't know what it is, but Pitbull. I think it was a gesture of respect. You For him to come out wearing my jersey, you know what? It's fine. Like I got the victory, so it doesn't matter. Don't wear my shit no more. In football, they do exchange the t-shirts, and it's a sign of respect. Yeah? I guess I can assume. Yeah. Okay. Okay. Henry tutaj nam zadeklarował, że jeżeli tylko KSW będzie miało pomysł na niego i ofertę, to on zawsze jest otwarty na współpracę. Tutaj pragnął zaznaczyć, że nie wie, o co chodziło wychodzeniem z koszulką jego, jeżeli chodzi o jego przeciwnika, czy to był jakiś sposób pogardy, zaczepki, nie wie, ale po prostu no tak wyszło, także miejmy się na baczności, że on też ma swoje własne ciuszki. Alright, there's nothing more to say. Your victory is won. Yeah. I want to just a big shout out to my sponsors. Thank you guys for helping me this fight. Chris, happy birthday. My coach actually has a broken elbow. My coach has a broken elbow. He's supposed to have surgery, and he's coming in holding pads for me with one hand. So a big shout out to my coach, Vanya. Thank you so much. My manager for putting all this together. You know, I have an amazing team, and like I don't feel like I'm going there by myself. I always feel like I have people around me. So I really appreciate that. So thank you everyone supporting me. Thank you to my sponsors and thank you to KSW. Tutaj Henry chciałby podziękować wszystkim tym, którzy składają się do jego sukcesu, przede wszystkim sponsorom, trenerowi Wani, który złamał rękę na krótko przed i tutaj musiał z tą kontuzją się uporać, oczywiście też trenerowi Pawłowi, który jest również menadżerem i wszystkim tym, którzy przykładają się do sukcesu Henry'ego, bo widać, że jest szczęśliwy i rezonuje tym entuzjazmem. Thank you so much, celebrate! Thank you very much. Thank you. Proszę Państwa, trwa gala XTB KSW 103, jesteśmy nadal w Libercu, a ze mną kolejny zwycięzca na dzisiejszej karcie walk. Krystian Kaszubowski wraca po pewnym czasie rozbratu od tych zwycięstw, ale mamy to 11. występ i kolejne zwycięstwo dla KSW, no i dla Ciebie osobiście. Gratuluję. Nie było może najłatwiej, ale cel osiągnięty. Tak, dziękuję, zgadza się. Cel osiągnięty. Przede wszystkim o to chodziło, żeby wygrać. Już nie interesowało mnie, jak zawalczę, chodziło o to, żeby wygrać, żeby dalej się utrzymać w tej federacji. Stójka fajnie wychodziła, więc walczyłem w stójce. Aczkolwiek bałem się trzech rund, bo podczas robienia wagi nabyłem się chyba jakiejś infekcji, bo bardzo mocno płuca mnie bolały, więc do tej pory mocno płuca mnie bolą, więc się bałem gdzieś tych przyspieszeń. Ale przywalczyłem 3 rundy, wszystko wygrałem, więc się cieszę z tego bardzo. Powiedz mi, czy był jakiś aspekt gry Matusza Juraczka, który Ciebie jakoś zaskoczył? Może jakby jego odporność na ciosy, bo naprawdę przyjmował bardzo mocne bomby. Tak, odporność na ciosy, ale przede wszystkim poruszanie się. Był strasznie niewygodny, miałem więcej bić po dołach, ciężko to było, miałem więcej bić po kopnięcia w łydkę, a też bardzo ciężko to wychodziło. Ta też mata była sporo ślizga. Więc może też przez to, no i przede wszystkim uniemożliwiał mi trochę obalenia, aczkolwiek mogłem częściej obalać, jak były wymiany bokserskie. Wtedy miałem na to miejsce, ale niestety tylko raz się udało. Bardzo się cieszę, że to było zwycięstwo, ponieważ tak jak mówisz, to przedłuży Twoją tutaj przygodę z organizacją. Jaki masz plan na siebie w tym roku? Jeszcze bym chciał stoczyć 2 walki, w wakacje i pod koniec roku. To będzie optymalny plan, ponieważ w tamtym roku zrobiłem 3 walki w 3 miesiące. 3 razy zbijałem wagę i ta trzecia walka tutaj
była już bardzo męcząca dla mnie. No to co, życzymy, żebyś wyleczył szybko tę infekcję, doprowadził się do porządku i chcemy Cię widzieć jak najlepszej dyspozycji na kolejnej gali. Tak jest, dziękuję bardzo. Dziękuję ślicznie. Proszę Państwa, co to była za wojna? Niesamowita wojna tutaj w Libercu podczas XTB KSW 103. Nazywam się Paulina Klimek, a ze mną zwycięzca tejże batalii to Dominik Humburger. Kolejne zwycięstwo dla organizacji i tutaj widzimy żołnierski sznyt i dyscyplinę, ale powinien być teraz właśnie czas na emocje. Congratulations Dominik, this is another win for KSW. You seem to be very, very successful. What's on your mind right now? How do you feel? I feel so good because I won this fight, I won this war and good. Oh, sorry, my English is terrible. Já chtěl takovou válku pro vás. Jsem zpátky in middleweight a jsem hrozně šťastný, že jsem si zase zkusil 3 kola a šáhnul jsem si trošku i na dno, byl jsem nahulený, musel jsem se zvednout a bojovat znova, takže za mě super a samozřejmě budeme pracovat na chybách. And what do you think about your opponent, Boris? What do you think about him now? Is he strong? Is he resistant? What's your thoughts? On nemá bradu. Já dával hrozně tvrdý údery a on nic, je to prostě robot, který nešel sestřelit, ale super válka s ním. Jak się czujesz, że jesteś tutaj w Libercu, w Twoim domu? Jaki masz pomysł na Ciebie i KSW w tym roku? Úžasný, tady to si hrozně moc užiju s mým týmem, s mojí rodinou. Tady to je můj svět, můj Liberec, můj sever a moji lidi. Jsem hrozně moc rád, že jsou tady. Dziękuję Tobie bardzo, gratuluję wygranej. Proszę Państwa, nadal trwa gala XTB KSW 103 z tej strony Paulina Klimek i jesteśmy świadkami kolejnego brutalnego skończenia. Przed czasem Damian Damsen-Piwowarczyk wraca do tego, co lubi najlepiej, czyli kończyć brutalnie przed czasem. I powiedziałeś mi w wywiadzie w klatce, że zapomniałeś o tym, żeby wierzyć w swoje pięści, zapomniałeś o tym, jaką one mają druzgocącą siłę. Z czego wynikało to zwątpienie? Wiesz co, może jeszcze po prostu za mało takich konkretnych skalpów miałem w karierze, mimo że moja kariera przebiega troszeczkę może szybciej niż regularnego zawodnika, bo ja już jestem od rekordu 3-0 w KSW, tak, i gdzieś tam na głęboką wodę mnie rzucają prawie, że od początku. Po prostu, wiesz, gdzieś tam nie zawsze regularnie startowałem, w sensie wiadomo, walczę chociaż 2 razy w roku, ale te kontuzje, tutaj jakieś różne perturbacje życiowe, tak, po prostu życie. A na pewno mi daje teraz z tej wiary mocy to, że sparuję cały czas z mega mocnymi, ciężkimi gościami w Uniku, z kickboxerami z Glory. Widzę, że sobie radzę z cięższymi gościami ode mnie. Mam potwierdzenie w słowach takich osób jak Paczuski, Kamil, Joczu, że uderzam na te tarcze, mówią, że mega mocny bije na przykład prawy, no to jeżeli mówią tacy eksperci, no to chyba tak po prostu jest, tak? No myślę, że tak jest. Słuchaj, no to nie sposób nawiązać jeszcze do zmiany klubu. Już jakiś czas zasilacie też z trenerem Kokosem, twoim trenerem, dietetykiem. Myślę, że mogę tutaj zmieniać jego rolę, bo jest wszędobylski. Po prostu mój przyjaciel, nie? Generalnie. Chyba to jest najważniejsza rola, myślę, żeby właśnie była ta chemia. Już jakiś czas zasilacie Unik, a teraz chciałabym, żebyś ty powiedział, w jaki sposób Unik zasilił ciebie, że zrobiłeś to, co zrobiłeś. Nie no, mówiłem im w oktagonie, że panowie, no kocham was, bo naprawdę spuszczali się nade mną nad tymi, wiesz, w tych miesiącach. Poza tym, że mieliśmy tą grupę zaawansowaną z rana, to też wieczorem mieliśmy, powiedzmy, te korekcyjne zajęcia z wszystkimi, którzy startują. Wiesz, ogarniają mi medyków, piszą do mnie, jak trzeba, to mnie podwiozą na trening. Takie wszystko bardzo miłe, rodzinna atmosfera. I po prostu czuję, że dzięki tej zmianie gdzieś tam progresuję, czy w życiu, czy mentalnie, czy przede wszystkim sportowo, jeśli chodzi o KSW, tak? To co, jakie plany na ten rok? Bo dopiero rozpoczynamy 2025 i ty rozpocząłeś go z wysokiego C. No ja już plan swój zapowiedziałem na pewno do końca połowy pierwszego roku, tak? Chciałbym zawalczyć w czerwcu na Ergo Arenie ze zwycięzcą walki Różański-Leśko. Myślę, że to będzie wyłonienie znowu pretendenta. No i let's go, panowie. Nie ma już odwrotu, że tak powiem. Ja rzuciłem wyzwanie, mam nadzieję, że podniesie któryś z was rękawicę. No to ja tobie kibicuję, bo ja też wiem, co to znaczy dojeżdżać z daleka, więc empatyzuję tutaj się, proszę Państwa, Damian Damsen-Piwowarczyk i bardzo, bardzo straszne pięści, dlatego ja się dystansuję, a tobie dziękuję. Dziękuję również, pozdrawiam. Proszę Państwa, właśnie zakończyła się gala XTB KSW 103 tutaj w Libercu. Po raz kolejny Leo Brichta kasuje, bo tylko tak chyba można nazwać przeciwnika w tejże organizacji. What you did with this knee and how crazy you went with it all, with this craziness. It was something amazing. Congrats on that. Why the plan was just to enjoy? You know,
I just told myself I don't want to, of course it was big pressure for me, but I want to just enjoy this. And as I said, I love my hobby, I love doing MMA, and I just want to enjoy all these fans, all this mood, all the preparation. So my manager told me, just don't do stupid things, don't do jumping knees, with Mircea what you done. I was like, yeah, but now trust me, I will do only stupid shit, and I tell you it will be worth it. So ne riziko, ne zábava, jak je to u vás, jak to gadáte? Dobra zabawa, No, tak samo. nie riziko, nie zábava. Nie ma ryzyka, Jo, nie ma zabawy. no tak, Kto nie tak. ryzykuje, ten nie pije No, szampana. tak. Okej. Takže, tak all, yeah. Perfect. Okej, tylko szybko streszczę po polsku, że Leo powiedział, że od tej pory będzie tylko i wyłącznie dawał same szokujące i takie właśnie szalone rzeczy, bo to jest to, co u niego działa. Wcześniej mówił po swojej porażce z Machado, prosili go jego trenerzy tutaj, żeby nie robił żadnych latających kolan ani nic w tym stylu. Jednak Leo mówi, że chce się cieszyć tą jego poboczną pasją, co ciągle podkreśla, którą jest MMA i jak widać przynosi to efekty. So, you always emphasize the fact that this is just your hobby. Why you don't want to give it all? You're afraid of the pressure to be too big, or what is the reason? No, it's just, like, if it's not my hobby, I just if it will be my work, I will do 100% to focus, to the MMA, but I have more stuff to do, and MMA it's just my hobby. I'm doing it all my life, and I will never stop, but I am not giving it that much time that I can, but I would love to, but I know after my MMA career, you just need something, you must have built anything, and I will be after my MMA career MMA trainer, because everything I have, it's because of MMA, and I feel I need to give it back, but still, if you want to be good trainer, you have to have something, to focus on your guys, to not take money from them. So that's just it. Zapytałam tutaj Leo o to, dlaczego nie chce się w 100% poświęcić MMA, skoro widać, że to naprawdę klika, i odpowiedział, że gdyby zajął się tym naprawdę poważnie, musiałby włożyć w to 100% swojego wysiłku, a wie, że żeby móc potem odpłacić temu sportowi, któremu tak dużo zawdzięcza, musi najpierw zbudować coś, żeby móc oddać się innym adeptom jako trener, nie brać od nich pieniędzy. No widzimy tutaj wielką wręcz filantropię już na tym momencie. What's for you next this year when it comes to MMA, not YouTube, forget all that. I don't know yet, but as I said, there is fucking new dog in the yard, in the featherweight. But right now I don't want to hear anything about fighting, anything. Sure. No fucking challenges, nothing. I just, want to rest, train, go to some holidays, because I never rest. Yeah, I can't even remember last time I rest, but I speak with my friends in Poznań, so maybe I will do holiday in Czerwony Smok. Okay. But Fair enough. But that's not rest. Zapytany tutaj o to, jakie ma wizje na przyszłość, jeśli chodzi o MMA, Leo powiedział, że na razie nie chce słyszeć nic, co jest związanego z walką, natomiast mówi, że chciałby odpocząć, i tutaj napomknął o Poznaniu i od razu napomknął, że jest tam też Czerwony Smok, natomiast to wyklucza jego wcześniejsze plany. Na ten moment powiedział po prostu, zapowiedział nam, że w kategorii featherweight, czyli 66 kg w piórkowej, jest nowy koleś, na którego warto zwrócić uwagę, i wiemy, że jest nim właśnie Leo Brichta. Thank you so much, celebrate. Thank you so much. Now KFC double zinger with my friends, and let's go. Fair enough. Bon appetit.